Teraz pokażę Wam, jak zrobić taką fajną scrunchie z bawełny egipskiej. To jest 100% bawełna. Bawełna Brazil 2, firma Tropical Lane. W Polsce można ją dostać tylko w sklepie magicloop.pl. Będę nabierała oczka metodą tymczasową z użyciem szydełka, dodatkowej włóczki. Najlepiej ją sobie wziąć w innym kolorze niż włóczka, z której będziemy robić scrunchie, i drut na żyłce. Ja mam 2 druty na żyłce, bo później będziemy tym następnym drutem dziergać, ale do samego nabrania oczek potrzebuję jeden drut, czyli dołączam sobie jeden drut do mojej dłuższej żyłki. Ta żyłka nie ma znaczenia, jaki ma rozmiar, ona jest tylko do utrzymania tych oczek tymczasowych. Szydełko oczywiście dostosowujemy do włóczki, jaką pracujemy. Ja do tej włóczki mam druty 4,5, szydełko 4,5. I aby zacząć, musimy zrobić slip knot, czyli pętelkę zaciskającą, i tą pętelkę zakładamy na nasze szydełko. Tą nitkę można sobie tutaj złapać razem z szydełkiem. Bierzemy nasz drut. Ta nitka, którą będziemy nawlekać oczka, musi być z tyłu za drutem, czyli szydełka mamy z przodu, później mamy drut i za nim mamy włóczkę. I w ten sposób będziemy nabierać oczka. Podbieramy nitkę, przeciągamy przez tą pętelkę zaciskającą. To jest nasze pierwsze oczko. Teraz po każdym oczku musimy przenieść tą nitkę za drut, żeby zawsze była za drutem. I podbieramy następne oczko, drugie. I znowu przenosimy nitkę do tyłu i podbieramy kolejne oczka. I w ten sam sposób nabieramy tyle oczek, ile nam potrzeba na naszą scrunchie. Liczba oczek zależy od tego, jak gęstą chcemy mieć tutaj. Czy chcemy mieć bardziej płaską, czy bardziej taką pofalowaną naszą scrunchie, i od tego oczywiście, jaką grubą włóczkę mamy. Jeżeli chcecie zrobić dokładnie taką samą jak moja, to możecie otrzymać bezpłatny PDF, gdzie będziecie mieli wzory na 3 różne scrunchie, również na tą, którą teraz pokazuję. Wystarczy zapisać się do mojego newslettera na shemakesknots.pl. Tutaj macie adres. Adres też będzie na dole w opisie filmu. I po zapisaniu się na newsletter otrzymacie darmowy plik z 3 wzorami na 3 różne scrunchie. Także ja nabieram sobie, dzisiaj zdecydowałam, że nabieram sobie oczek 80 i w ten sposób muszę nabrać te oczka. Także ja sobie teraz będę nabierała te oczka i wrócę do Was, jak będę miała 80 oczek. Nabrałam sobie już wszystkie oczka i teraz wykonam sobie jeszcze kilka oczek łańcuszka, żeby mi się po prostu ta nitka tutaj nie rozplątała wcześniej, niż będę potrzebowała ją rozplątać. Po prostu kilka oczek łańcuszka. I teraz tą nitkę sobie już obcinamy. Przeciągamy ją tutaj przez ostatnie oczko, żeby nam się to nie popruło. I odtąd będziemy to później usuwać, tą nitkę. Ale to będzie na samym końcu. Teraz jesteśmy gotowi, żeby przerobić pierwszy rząd. Więc biorę sobie już moją tą właściwą żyłkę, na której będę przerabiała na okrągło za chwilę, ale na razie jeszcze ten pierwszy rząd będzie te pierwsze 2 rzędy będą na płasko. Więc ja sobie dokręciłam ten sam drut 4,5 do mojej krótszej żyłki. Tutaj mam tymczasowe oczka na tej dłuższej żyłce. I teraz biorę sobie już właściwą włóczkę, czyli w moim przypadku Brazil 2. I tą włóczką zaczynam sobie przerabiać
te oczka. Przerabiam je wszystkie na lewo. Tutaj pierwsze oczko będzie trochę trudno. I wszystko na lewo. Cały rząd do końca. Metoda nie ma znaczenia, którą przerabiacie w tej chwili, ponieważ dziergamy na płasko. W ten sposób, tak? I już na drucie będziemy mieli właściwą włóczkę do naszej skrunci. Spotykamy się, jak będziemy mieli już wszystkie te oczka przerobione na lewo. Przerobiłam sobie już wszystkie oczka na lewo i teraz zakładam sobie drut. Ten, który miałam tutaj na tej poprzedniej żyłce. I mam teraz już wszystko na jednej, tej małej, krótkiej żyłce. Teraz kolejny rząd drugi, przerabiamy wszystko na prawo. I teraz będziemy już łączyć nasze okrążenie. Na końcu. Najpierw przerabiamy wszystko na prawo. Ja przerabiam metodą babciną, ale wy, jeżeli przerabiacie kontynentalnie, to nie ma żadnego znaczenia. Pracujecie po prostu w ten sposób, jak wy pracujecie. Czyli całość przerabiamy na prawo i spotkamy się, jak dojdę do końca tego rzędu, ponieważ będziemy łączyć już w okrążenie. Przerobiłam już rząd drugi i teraz będziemy złączać wszystko w okrążenie. Przed złączeniem musimy sprawdzić, czy nasze oczka na drucie nie są przekręcone. Czyli najlepiej ułożyć sobie tak, żeby ta pomocnicza nitka była tutaj w środku, tak? I te oczka nie były przekręcone. Czyli sprawdzamy sobie, czy one są dobrze ułożone. Wkładamy to tak, żeby ta nitka była tutaj w środku, ta pomarańczowa. Dobrze, nie są przekręcone. I teraz możemy złączyć w okrążenie. Ja sobie te końcówki tutaj złapię, żeby mi nie przeszkadzały. Wkładam marker, on będzie nam oznaczał początek i koniec okrążenia. I łączę te wszystkie oczka ze sobą, przerabiając okrążenie trzecie. Czyli po prostu zaczynam przerabiać. Tutaj sobie ściągam, żeby nie było żadnej dziury. I przerabiam już na prawo. Całe okrążenie trzecie, aż do okrążenia 11 przerabiamy na prawo. Czyli 9 okrążeń wykonujemy na prawo. Uważając, żeby tutaj dobrze ściągnąć nam tutaj te oczka, żeby nie było później dziury. Spotykamy się na okrążeniu 12, gdzie pokażę, jak wykonać taki oto pikotkowy brzeg. Kończę rząd 11. Przekładam marker. I teraz w rzędzie 12 będziemy wykonywać narzut, 2 oczka przerobione razem, pochylone na prawo. Narzut, 2 oczka przerobione razem na prawo, pochylone na prawo. I to będziemy powtarzać przez całe okrążenie. Czyli jak to wygląda? Robimy narzut i 2 oczka przerabiamy razem na prawo. Czyli tak samo jak na prawo przerabialiśmy, tylko 2 oczka razem. I znowu narzut i 2 oczka razem. I to nam utworzy właśnie taki fajny brzeg. Czyli kontynuujemy całą naszą liczbę oczek w ten sposób. Dlatego ważne jest, żeby ta liczba oczek była podzielna przez 2.
I ostatnie już powtórzenie, narzut i 2 oczka razem. Skończyłam rząd 12, przekładam marker i w rzędzie 13, od rzędu 13 do 21 przerabiamy wszystko na prawo. Czyli tutaj narzuty i oczka prawe na prawo przez cały rząd, okrążenie. W ten sposób. I tutaj nam powstają takie dziurki. To jest miejsce, gdzie będziemy zginać naszą gumkę. Także spotykamy się po rzędzie 21. Pokażę Wam, co dalej robimy. Wykonałam już 20, skończyłam 21 rząd. Robótka wygląda w ten sposób. Teraz będę nabierała te oczka tutaj. Te, które mam tymczasowe, muszę je nabrać na moją kolejną żyłkę z drutem. Więc ja sobie pożyczę drut. Tutaj już nie będę przerabiała. Te oczka zostają do połączenia z tymi oczkami, więc ja tutaj mam jeszcze, przepraszam, jeszcze mam tutaj jedno oczko. Zostawiłam sobie, żeby marker mi nie spadł. Więc to jest 21 okrążenie, więc teraz już je skończyłam. Zdejmuję marker i teraz sobie zabieram ten drut. Będę go potrzebowała do tej żyłki, żeby nabrać te oczka tymczasowe. Więc tutaj sobie zabezpieczę, bo jak zostawię to niezabezpieczone, to mogą mi pospadać. I teraz będę nabierała te oczka, więc łączę sobie druty. Łączę sobie drut z żyłką. Tą żyłkę też można sobie najlepiej od razu zabezpieczyć. Dobrze. I teraz zaczynamy tutaj w tym miejscu, gdzie zrobiliśmy sobie ten łańcuszek szydełkiem. Pokażę Wam teraz, jak zdejmujemy to nasze tymczasowe nawlekanie, nabieranie oczek, czyli jak usuwamy tą nitkę pomocniczą. Pokażę to na innej na innej gumce, ponieważ na tamtej mi przerwała się ta nitka i nie jestem w stanie Wam tego dokładnie pokazać. Dlatego zrobimy to sobie na tej drugiej gumce. Zaczynamy tutaj na tym końcu, gdzie zrobiliśmy sobie ten dłuższy łańcuszek. Pierwsze oczko musimy rozplątać, bo tu był pęk zrobiony, żeby nam się to nie spruło po drodze. I teraz możemy już przez pociągnięcie rozsupłać ten łańcuszek. I jak dochodzimy już tutaj do naszej właściwej włóczki, to robimy to bardzo ostrożnie. I nabieramy sobie nasze oczka. Tutaj mi się jeszcze coś zaplątało. O, to tak powinno być. Pierwsze pełne oczko, które mamy na naszym łańcuszku, to jest nasze pierwsze oczko, które musimy nabrać. Czyli ja sobie tutaj to troszeczkę pociągam i widać to oczko tutaj. Więc jak sobie rozplączę ten łańcuszek, to oczko mi się zwalnia, widzicie? I je sobie nabieram. Nabieram je w ten sposób, że od tyłu do przodu się wkuwam. I następnie wyciągam z następnego oczka delikatnie, ono mi się zwalnia i je od tyłu nabieram. I tak postępuję przez całe okrążenie, aż usunę całkowicie tą dodatkową nitkę. Można to zrobić, jeżeli boicie się, że nie złapiecie tego oczka, że Wam się spruje, to można zrobić to inaczej. Można sobie to troszeczkę odwrócić i złapać to oczko, nim wyciągniecie tą kolorową nitkę. Czyli podbieramy sobie to oczko, tu musimy zobaczyć, że ta nitka idzie w to oczko tutaj, więc ja je sobie podbieram od tyłu i w momencie, kiedy mam już je na drucie, wtedy wyciągam tą nitkę i ono mi się zwalnia. I robię tak z następnym. Odsłaniam sobie tutaj, to oczko to jest tutaj, gdzie ta nitka pomarańczowa mi wchodzi, więc podbieram je od tyłu i pruję nitkę pomarańczową.
Tak więc albo w ten sposób, albo po prostu spuszczamy, zwalniamy to oczko i nabieramy od tyłu. Ale tak jak mówię, jeżeli boicie się, że Wam spadnie, to lepiej sobie to podebrać przed spuszczeniem tego łańcuszka. W ten sposób. I tak nabieramy wszystkie oczka. I tylko jeszcze upewnijcie się po nabraniu ich, czy macie taką liczbę oczek, z jaką zaczynaliście. Czyli na przykład jak ja mam na przykład 77, jak zaczynałam z 77 oczkami, skończyłam tutaj, miałam 77 oczek, to tutaj też po nabraniu tych oczek tymczasowych muszę Teraz jak zakładamy gumkę? Najprościej będzie sobie po prostu wywrócić to na lewą stronę i założyć tą gumkę tutaj. Zakładam sobie, wkładam drut i końcówkę drutu i muszę założyć tą gumkę tutaj. To będzie dość ciasno. Tutaj jeszcze mi się podłożyła ta nitka od kłębka, ta długa, co zostawiłam do zszywania. Więc ją sobie wyciągnę. I tak przygotowaną skróci możemy zszywać w ten sposób. Teraz gumkę mamy w środku, brzegi zewnętrzne mamy już na zewnątrz, że to będą brzegi wewnętrzne później, ale na razie mamy je na zewnątrz, żeby po prostu można było je razem zszyć. I teraz tutaj, gdzie mamy tą długą nitkę od kłębka, musimy to mieć z tyłu. I będziemy łączyć tą część z tą częścią, więc ja teraz mam ze złej strony drut, ponieważ drut muszę mieć z tej strony, więc sobie go szybko wymienię. Zamienię sobie zatyczkę z drutem. Tu włożę drut. A tutaj włożę zatyczkę. Dobrze. I teraz to będzie troszeczkę takie niewygodne do pracy, ale musimy jakoś sobie poradzić. Teraz będziemy nawlekać tą długą nitkę na igłę i będziemy zszywać gumkę ściegiem dziewiarskim, niewidocznym ściegiem. Więc trzeba złapać za obydwa druty, lewa strona do środka. To teraz jak już mamy po jednej stronie druty, to bierzemy je sobie w lewą rękę. Nitka, która jest nawleczona do igły, jest tutaj na drucie z tyłu. I będziemy łączyć oczka z drutu z przodu z drutem z tyłu. I nim zaczniemy ścieg dziewiarski, wykonujemy taki jeden przygotowawczy krok, gdzie będziemy się wkuwali tylko w pierwsze oczko z jednego i drugiego drutu, bez zdejmowania tych oczek. Czyli w pierwsze oczko na tym drucie bliżej nas wkuwamy się tak jak do oczka lewego, czyli od prawej do lewej i przeciągamy tą nitkę. Tutaj nam się trochę będzie plątało, ta nitka jest dość długa. Okay. Natomiast w to oczko na drugim drucie wkuwamy się tak jak do oczka prawego, czyli od lewej do prawej.
i tylko wyciągamy tą nitkę tutaj. I ta nitka znowu nam się znajduje z tyłu. I teraz już będziemy robili właściwy ścieg dziewiarski, który wygląda następująco. Z przedniego drutu pierwsze oczko wkuwamy się jak do oczka prawego i zdejmujemy je z drutu. W ten sposób. Natomiast w następne oczko wkuwamy się tak jak do oczka lewego. Ale już go nie ściągamy, ono zostaje na drucie. Czyli ja go sobie tutaj przytrzymuję, żeby mi na pewno nie spadło. Tutaj musimy pilnować, żeby nam się nigdzie nie zahaczyła ta nitka, która jest długa. I teraz przechodzimy do oczek na drucie z tyłu. Czyli tutaj odwrotnie. Pierwsze oczko zdejmujemy wkładając tak jak do oczka lewego. A w to drugie oczko wkuwamy się tak, jakbyśmy mieli oczko prawe zrobić, czyli od lewej do prawej. I jego już nie zdejmujemy, tylko ono zostaje. Przeciągamy tą nitkę. Tutaj sobie zaciągamy tak nie za mocno, ale tak, żeby te oczka się nam tutaj ładnie zeszły. I ten krok będziemy wykonywali już do końca. Czyli powtórzymy sobie jeszcze raz. Z drutu przedniego pierwsze oczko zdejmujemy tak jak oczko prawe, a w drugie wkuwamy się tak jakbyśmy robili lewe i wyciągamy nitkę. Teraz przechodzimy na drut z tyłu i w to oczko wkuwamy się tak jak lewe i zdejmujemy je, a w to drugie wkuwamy się jak w prawe, ale go nie zdejmujemy. I też zaciągamy tak tutaj, nie tyle, żeby nam się ładnie te oczka tutaj zeszły. I powtarzamy od nowa. W pierwsze oczko zdejmujemy tak jakbyśmy przerabiali oczko prawe i wkuwamy się w drugie bez zdejmowania, tak jakbyśmy oczko lewe robili. Przeciągamy nitkę. I przechodzimy na drut z tyłu. Tutaj zdejmujemy oczko jak lewe i wkuwamy się tak jak w prawe. I go zostawiamy na drucie. I zaciągamy troszkę. I to samo do przodu. Prawe zdejmuję, pierwsze zdejmuję jak prawe, w drugie się wkuwam jak w lewe. Z tyłu to zdejmuję jak lewe, w drugie wkuwam się jak w prawe. Wyciągam nitkę. Widzicie, teraz już idzie sprawnie, jak się zacznie. Nitka do przodu i znowu zdejmujemy jak prawe, wkuwamy się jak w lewe. Z tyłu zdejmujemy jak lewe, wkuwamy się jak w prawe. I tak wykonujemy to aż do samego końca. I tutaj powstaje nam już niewidoczny szef. Ja po zeszyciu jeszcze sobie tutaj tą nitkę wbijam raz tu, raz w drugą stronę, tak żeby ten koniec jakoś zabezpieczyć, żeby on nam się nie popluł. Jeszcze raz w tą stronę, przeciągam go sobie troszkę tutaj dalej, żeby go ukryć. I znowu w tą stronę. I znowu w tą stronę. I w ten sposób zabezpieczam sobie nitkę. Zostawiam ją na razie tak, jak ją utnę dopiero po blokowaniu. I szef wygląda jeszcze przed blokowaniem w ten sposób, że po prostu nie ma szwu. Oczka są połączone ze sobą. Ostatnią czynnością przed blokowaniem, jaką robimy, to musimy wywrócić tą gumkę w ten sposób, żeby ten ozdobny brzeg
znalazł się na zewnątrz. Po prostu musimy ją tak tutaj ułożyć. O. Żeby to, gdzie zszywaliśmy, było w środku. Tutaj trzeba też ją ładnie ułożyć, żeby te fałdki były w miarę równo. Ponieważ ja zrobiłam na 80, ponieważ chciałam mieć taką pełną tą gumkę. Można zrobić ją na mniej oczek, na przykład 70 czy 60. Ważne, żeby była parzysta liczba oczek. I wtedy ona tutaj nie będzie miała tyle tych, nie będzie taka gruba tutaj. To już w zależności od tego, jak chcecie. I teraz tutaj te brzegi musimy sobie ładnie powyciągać i ułożyć. I ponieważ to jest bawełna, to trzeba to po prostu zblokować. Czyli pierzemy w letniej wodzie z detergentem, wyciskamy w ręcznik i rozkładamy na macie, przypinając każdy z tych rogów. Przynajmniej ja to tak robię. Można też zrobić to po prostu żelazkiem i parą i formować i po prostu parować. Albo po prostu, tak jak ja to robię, namoczyć i wysuszyć poprzypinaną za te rogi. Wtedy to nam tak ładnie zostanie i będzie to już po blokowaniu i będzie taki miała ładny, ozdobny brzeg. Miłego noszenia.